Cześć! Dzisiaj chciałabym kontynuować temat zaburzenia osobowości i chwiejnej emocjonalnie, typ borderline. Chciałabym trochę opowiedzieć, jak mniej więcej pacjenci w gabinecie przedstawiają właśnie, jak to wygląda. Jednym z częstych objawów są zniekształcenia poznawcze. Między innymi dychotomia, czyli myślenie czarno-białe. Od skrajności w skrajność. Zero-jedynkowe podejście. Na przykład cytat, który usłyszałam w trakcie psychoterapii. Skrajności rządzą moim życiem. Ja widzę tylko albo czarne, albo białe. Idealizuję moją rodzinę. I to jest kolejna kwestia. Idealizacja, dewaluacja. Albo ktoś jest super, wspaniały, najlepszy, po prostu najkochańszy, najidealniejszy, albo jest beznadziejny, totalnie, kompletnie, do niczego się nie nadaje. Czy jest Ci to znane? Kiedyś z tym spotkałeś? Kiedyś może to zastosowałaś. Więc to się nazywa dychotomia myślenia. Czarno-białe, zero-jedynkowe, albo jestem przygłupia, głupia, albo najinteligentniejsza, najwspanialsza. To zdarza się nie tylko w zaburzeniu osobowości chwiejnej emocjonalnej, między innymi może zdarzać się także w innych typach zaburzeń osobowości, ale nie tylko w zaburzeniach osobowości. Kolejna z kwestii, którą chciałabym poruszyć, to jest kwestia osobowość chwiejna emocjonalnie, jadłowstręt psychiczny bądź bulimia. Są badania naukowe, które przedstawiają, że jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń odżywiania właśnie z zaburzeń osobowości chwiejnej emocjonalnej typ borderline niż w innych rodzajach zaburzeniach. I tutaj co jest ważne, jeżeli mamy czynnik taki jak przemoc seksualna, typu gwałt, molestowanie seksualne, szczególnie w okresie dzieciństwa, czyli mówimy o traumie wczesnodziecięcej, jest większe prawdopodobieństwo, że wystąpi jadłowstręt psychiczny. Jest większe prawdopodobieństwo, że wystąpi jadłowstręt psychiczny. Natomiast mogą się rozwinąć także objawy bulimii, gdzie obserwujemy u pacjenta właśnie. Mogą także rozwinąć się u pacjenta objawy bulimii, kompulsywnego objadania się. Przykład? Mam problem z jedzeniem od jakiegoś czasu. Przychodzę do domu wieczorami, nie mogę się powstrzymać. Potrafię zjeść wszystko, co znajdę w lodówce. Najgorsze jest to, że objadam się batonami, chipsami i różnymi słodyczami. Popijam to wszystko jakimś sokiem, a później na kolację jem kanapki. Przerażające jest to, co dzieje się potem. Ból brzucha, który mnie później dopada, można nazwać bólem brzucha mordercy. Próbowałam się opanować, ale nie daję rady. I to jest właśnie ta kwestia, że pacjent nie jest w stanie powstrzymać tego przymusu jedzenia. Jest to jeden ze sposobów regulacji emocji. Miałam taką pacjentkę, która właśnie w wyniku takiego kompulsywnego objadania się popadła w długi z racji tego, że często zamawiała jedzenie, nie wychodziła z łóżka, a tak naprawdę głównie swoje życie poświęcała jedzeniu. Nie mogła się powstrzymać, nie mogła przestać, czuła, że jest to jakiś rodzaj dla niej uzależnienia. U tej pacjentki właśnie występował także borderline. Żeby była jasność, ja nie mówię, że każda osoba, która ma jadłowstręt psychiczny albo właśnie bulimię, to od razu ma borderline, bo byłoby to nieprawdą. Nie chciałabym zostać źle zrozumiana. Jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia, ale to nie oznacza, że zawsze to występuje. Kolejna z kwestii z objawów to jest właśnie zaburzenia tożsamości. Zaburzenia tożsamości charakteryzują się wyraźnym i uporczywie niestabilnym obrazem samego siebie i poczuciem własnego ja. Czasem nie wiem, co czuję, ani kim jestem. Bardzo się z tym utożsamiam. Większość czasu czuję, że nie wiem, kim jestem, jaka jest moja prawdziwa ja. Odcięta od siebie i świata. Nie wiem, co chcę, nie wiem, kim jestem i bardzo gubię się w sobie i w świecie. Kolejna kwestia, którą warto poruszyć, że w zaburzeniu osobowości borderline mamy chwiejność emocjonalną. I to, co jest istotne, chwiejność emocjonalna może także wystąpić m.in. w ADHD, a także w chorobie afektywno-biegunowej. I tutaj potrzebna jest naprawdę dobra diagnostyka różnicowa, ale to nie oznacza, że osoba nie może mieć HAD i borderline. Takie rzeczy też się zdarzają w świecie i z takimi pacjentami także współpracowałam. Kolejny z objawów to są zachowania agresywne, w tym zachowania autoagresywne. Natomiast to, co istotne, nie każda osoba, która ma borderline, od razu musi mieć zachowania agresywne bądź autoagresywne. Nie jest on kluczowym objawem, czyli jeżeli ktoś nie ma zachowania autoagresywnego, to znaczy, że nie ma borderline. Byłoby to błędem diagnostycznym, gdyby ktoś tak stwierdził.